Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmę się tym, czym zajmuję się co roku, czyli uzasadnieniem, dlaczego moim zdaniem, lub może uzasadnieniem, dlaczego nie moim zdaniem, Tesla jest nadal najlepszym samochodem elektrycznym, także oglądajcie. Na kanwie tej serii materiałów, które ostatnio kręcimy, takich materiałów powtórkowych, dedykowanych głównie dla świeżych użytkowników czy poszukiwaczy rozwiązań w zakresie elektromobilności, postanowiłem się zmierzyć po raz kolejny, jak co roku zresztą, z tematyką tego, czy Tesla jest nadal najlepsza lub jeżeli jest najlepsza, to dlaczego, jeżeli nie jest najlepsza, to też dlaczego. Tutaj też takim dodatkowym bodźcem był materiał, wywiad z Sandy Munro na temat ogólnie przyszłości elektromobilności, gdzie on też dosyć sporo wypowiadał się na temat Tesli, także tu na dole znajdziecie link do tego materiału. Taka największa rzecz, od której należy zacząć w ogóle ten wywód, jest taka, przy okazji w ogóle, nie wiem czy widzicie, ale jadę Xpengiem, więc to też jest jakiś znak czasu, że materiał na temat Tesli i tego, czy Tesla jest najlepsza, czy nie najlepsza, nagrywam w samochodzie, który uważam za konkurencyjny względem Tesli, notabene przy okazji tego Xpenga G6 testujemy. I będzie też oczywiście na temat tego samochodu materiał. Natomiast nie o tym dzisiaj. Chyba najważniejsza rzecz, od której trzeba zacząć, to trzeba zacząć od tego tak naprawdę, co stanowi o tym, że coś jest lepsze lub gorsze. Oczywiście w pierwszej kolejności największą miarą tego, czy coś jest lepsze czy gorsze, jest decyzja konsumencka. Tak? Czyli jeżeli ludzie coś kupują lub nie kupują, to coś będzie lepsze lub gorsze. Kolejnym etapem tej weryfikacji tego, czy coś będzie lepsze czy gorsze, będzie, czy ten, który to sprzedaje, zarabia pieniądze i się rozwija, czy traci pieniądze i tak naprawdę się zwija. No bo wiadomo, że nie możemy w nieskończoność tracić pieniędzy i się rozwijać, no chyba że jesteśmy notorycznie subsydiowani przez na przykład chiński rząd. Żartuję. Natomiast do wielu chińskich producentów to by bardzo pasowało, czyli musimy pamiętać o tym, że chińscy producenci nie zawsze grają w uczciwą grę w kontekście tej rozgrywki gigantów elektromobilności, ogólnie motoryzacji. Natomiast w tej chwili nastały takie czasy, że de facto po każdej stronie barykady pojawiają się, powiedzmy, nieczyste zagrania, taryfy celne, blokady, no po prostu dochodzimy do takiego momentu, gdzie dochodzi do ostrych starć i nikt nie chce być zdominowany, a z drugiej strony każdy chce zdominować tą niesamowicie lukratywną i potężną gałąź przemysłu, która decyduje o potędze gospodarczej w wielu aspektach. I teraz musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Tesla nadal jest produktem, który przede wszystkim jest interesujący dla klientów. No więc dane pokazują, że Tesla już nie jest tak rozchwytywanym produktem. Zresztą ostatnia premiera Tesla Model Y Performance trochę nam o tym powiedziała, bo ja pamiętam, jak były pierwsze premiery Tesla Model 3 czy Tesla Model 3 Performance, mówię o tych wcześniejszych modelach, to ludzie się ustawiali w kolejkach. To było po prostu niesamowite wydarzenie w skali elektromobilności i w skali motoryzacji. Tesla wtedy po prostu przełamywała pewne bariery. Natomiast teraz premiera Tesla Model Y Uniper odbyła się trochę bez echa. Powiem zupełnie szczerze, nie wydarzyło się nic. Ludzie nie wiem, nie skradali się do biur Tesli, nie próbowali dowiedzieć się czegoś więcej, po prostu ten samochód się pojawił, wszyscy się spodziewali, że się pojawi i tyle. I to trochę powoduje, że moje postrzeganie Tesli staje się właśnie takie, czyli Tesla stała się produktem masowym, powtarzalnym i trochę ciężko znaleźć w Tesli teraz coś takiego, co by nas emocjonowało. Oczywiście wciąż słyszymy o projektach, w których Tesla próbuje wprowadzać nowe technologie i myślę, że do tego troszeczkę zaraz przejdziemy. Natomiast w tej chwili powiedziałbym, że Tesla jest produktem masowym i Tesla ma trochę innych wartości, których może nie dostrzegamy, patrząc troszeczkę na konkurencję. No bo teraz musimy oddać pola konkurencji, czyli popatrzeć na to, co się dzieje w samochodach konkurencyjnych. I fakt jest taki, że rzeczywiście wielu producentów, między innymi właśnie Xpeng, przegania, dogania Teslę w pewnych aspektach funkcjonowania samochodu elektrycznego. Tak, są samochody, które mają większy zasięg, są samochody, które są mocniejsze. U każdego producenta znajdziemy coś, albo u dużej ilości producentów, takich nazwijmy to dużych, i legacy producentów też, czyli tych starszych, znajdziemy rzeczy, które ten producent będzie miał lepsze niż Tesla. Na przykład Chińczycy, jak wiecie, zmasterowali tematy związane z bateriami. No i w bateriach Tesla tutaj akurat do chińskich producentów nie ma startu, szczególnie, że sama od nich kupuje bardzo często. Natomiast Tesla ma przewagę zupełnie w innym miejscu, bo zbudowanie jednego dobrego komponentu nie czyni dobrego produktu. I tutaj mamy doskonały przykład de facto też z Chin.
Mamy samochody chińskie, które mają 800V architekturę. Mają V2L, V2G czasami nawet, a mimo to na przykład prędkości ładowania w tych samochodach mają no, śmieszne. Patrzymy tutaj chociażby na BYD Seal, który ładował nam się z prędkością 75 kW, zaraz potem schodkowo zszedł na 30 parę i widać ewidentnie, że tutaj na przykład w przypadku BYD dużym problemem jest po prostu zarządzanie. Co z tego, że mamy dobrą baterię, jeżeli zarządzanie, czyli BMS, jeżeli system chłodzenia jest niewydolny i na koniec dnia ten samochód po prostu nie ładuje się z dużą prędkością, więc jest to marnotrawstwo. I to jest kolejna rzecz, która powoduje w moim rozumieniu przewagę takich producentów jak Tesla. Tesla jest bardzo dużym producentem, który osiągnął już bardzo gigantyczną ekonomię skali w tym swoim produkcie. Chodzi o to, że oczywiście BYD jest wielkim producentem samochodów, ma gigantyczny potencjał przemysłowy, natomiast Tesla produkuje jednego produktu w milionach sztuk. Tesla zmasterowała ten produkt i ona ciągle ten produkt rozwija. Więc Tesla osiągnęła przy tej skali maksymalnie niskie koszty produkcji przy zachowaniu bardzo rozsądnej jakości. O tym też wypowiadał się wielokrotnie Sandy Munro, opowiadając o Tesli, porównując ją do innych producentów, szczególnie tych legacy, którzy korzystają jakby z dobrodziejstwa, jednocześnie przekleństwa branży automotive, czyli korzystają z dużych kontraktów, a jednocześnie cały czas idą tym samym śladem, jakby w kolejnach swoich poprzedników, nie są w stanie troszeczkę wyskoczyć z tych kolejnych, zbudować coś alternatywnego. Gdzie Tesla pojawiła się tutaj na tym rynku i pokazała nam, że wiele rzeczy da się zrobić inaczej. Chociażby mówimy tutaj o ilości komputerów. Tak? Tesla ma najmniejszą ilość komputerów sterujących w ogóle w motoryzacji i wciąż ma duży potencjał do tego, żeby jeszcze tych komputerów zrobić mniej, czyli większość tej mocy obliczeniowej zintegrować wokół MCU, które tą moc obliczeniową ma gigantyczną i znowu MCU Tesli jest po prostu niesamowicie sprawnym komputerem o bardzo wysokiej mocy obliczeniowej i on ma też inne możliwości, o których zaraz też trochę powiem, związanych z autonomią i z wieloma innymi rzeczami. Tak? Czyli ten komputer, który jest w Tesli zastosowany, on ma po prostu bardzo, bardzo dużą moc obliczeniową, bardzo duże możliwości graficzne i wyprzedza konkurencję tutaj bardzo zdecydowanie. Ale pomijając sprawy związane z komputerami, z ilością komputerów, powiedzmy podsystemów, które są sterowane z MCU lub które zawiadują częścią funkcjonalności samochodu, Tesla ma też gigantyczny potencjał nadal, pomimo iż już zrobiła dużo więcej niż inni producenci w zakresie tworzenia konstrukcji. To, co Tesla zrobiła, jeżeli chodzi o OneCasta, co teraz jest bardzo mocno duplikowane na rynku przez innych producentów, to cały czas się rozwija i Tesla naprawdę idzie tutaj mocno do przodu i pokazuje nam trochę nowej jakości, a jednocześnie podwyższa cały czas jakość produktu. Co ja chcę przez to zrozumieć? Co ja przez to rozumiem? Może tak. Rozumiem przez to, że wszystkie połączenia typu na przykład nitowanie i klejenie zawsze będą gorsze, bez względu na jak super by nie były. Nitowanie i klejenie na przykład 25 elementów zawsze będzie gorsze niż zrobienie jednego porządnego odlewu. I Tesla idzie w tą stronę, czyli ogranicza ilość elementów, ogranicza ilość połączeń i powoduje, że te samochody stają się bardzo proste w konstrukcji. To zmierza też do czegoś, o czym być może teraz jeszcze nie wiemy i może jest to daleko idąca, jakieś takie moje, powiedzmy, dociekanie, moja teza. Natomiast wygląda na to, że Tesla idzie w stronę tego, żeby te procesy produkcyjne maksymalnie też zautomatyzować, czyli spowodować, że ślepy, jednoręki gościu będzie w stanie składać te samochody w fabryce bez instrukcji. I te samochody są proste. Odsyłam Was też do materiału na chociażby profesora Chrisa, bo profesor Chris od jakiegoś niedługiego czasu też ma do czynienia z samochodami elektrycznymi i z Teslą właśnie. I na jego materiale na przykład on się zachwycał tym, jak ten samochód jest prosto zrobiony, że on jest wprost idealnie zrobiony dla mechanika do naprawy i że on jest prosty. I ja się zgadzam z tą tezą, też ją wielokrotnie wygłaszałem i ta Tesla staje się coraz prostsza z generacji na generację. Ten samochód jest po prostu, to są klocki Lego, które zaraz prosty robot będzie mógł składać. Więc pamiętajmy o tym, że Tesla tutaj też bardzo mocno oszczędza gigantyczne pieniądze na procesach produkcyjnych, bo to są robocze godziny, to są godziny spędzone na linii, to są ilość czasu przechowywania komponentów do produkcji, to są wiele aspektów, które wpływają na to, że ten produkt końcowy staje się atrakcyjniejszy cenowo. Bo abstrahując od tego, że produkt jest taki czy inny, czy jest ciekawy czy nie, produkt jest masowy. A w takiej konkurencji pomiędzy gigantami też bardzo ważna jest systematyczność i zobaczcie, kiedyś tak wygrywał Volkswagen. Volkswagen poprzez właśnie taką optymalizację, pomimo że nie był najpiękniejszym samochodem na świecie, nie był najlepszym samochodem na świecie,
sprzedawał się w największych ilościach, bo było go po prostu najwięcej, był optymalnie produkowany, gwarantował dobrą, niezawodną jakość, jak na tamte czasy oczywiście, w stosunku do innych, wręcz legendarną, przynajmniej w Polsce jest to tak postrzegane, jakość pojazdu. Ja to widzę inaczej, żeby nie było. Podbił rynek, tak? Volkswagen Passat lat 90. czy wcześniejsze Golfy to były samochody, które po prostu nie miały konkurencji. Sprzedawały się, były pierwszymi miejscami sprzedaży samochodów spalinowych w Europie, jak i nie na świecie. Zobaczcie, jak dużo się zmieniło od tego czasu. To, co spowodowało, że Volkswagen stał się bardzo mocno konkurencyjny, stało się jego gwoździem do trumny w momencie, kiedy zaczął multiplikować samochody, platformy, pokomplikował sobie życie, a pojawiła się nagle Tesla, która ma tak naprawdę dwie platformy. Tak naprawdę Tesla ma dwie platformy, czyli Tesla Model 3Y, Tesla Model SX, no i ten nieszczęsny Cybertruck, który gdzieś tam w międzyczasie się pojawił, ale ciężko go nazwać platformą i raczej nie sądzę, szczerze mówiąc, żeby Cybertruck przynajmniej w takiej formie, jak go znamy, pojawił się na europejskim rynku jako produkt. Wracamy do tych rzeczy, które uważam, że cały czas powodują, że Tesla wydaje się być jednak wciąż w całości, i taka jest moja teza, też od razu to podkreślę. Moją tezą jest to, że Tesla wciąż jest najlepszym samochodem elektrycznym w takim globalnym ujęciu. Abstrahując od tego i powtórzę to jeszcze raz, że na pewno zdarzą się samochody, które komuś bardziej przypadną do gustu. Wybór już jest dużo większy i samochody, patrząc chociażby na to, czym jadę, stają się po prostu wobec Tesli konkurencyjne. Natomiast Tesla wciąż zarabia na samochodach najwięcej. Wyjąwszy marki ekskluzywne, które zarabiają po prostu dlatego, że mają reputację. Natomiast chciałbym wam znowu zwrócić uwagę na wiele rzeczy, w których Tesla raz, że jest ciągle lepsza od konkurencji, chociaż nie na przykład od Xpenga w tym wypadku. I znowu to jest coś takiego, że u każdej marki albo u większości tych marek wiodących, tych marek, które postrzegamy w elektromobilności, już znajdziemy bardzo często aspekty lepsze od Tesli lub podobne. I na przykład Xpeng jest bardzo tożsamy do Tesli w kontekście zawieszenia, bo też ma zawieszenie wielowahaczowe, przynajmniej w wersji G9. Natomiast Tesla mogłaby z tego zrezygnować. Tak, żeby oszczędzić pieniądze, Tesla mogłaby wypuścić na przykład właśnie Tesla Model Y Lite albo Tesla Model 2, tak, którą zapowiada, gdzie wstawiłaby zawieszenie takie, jak na przykład ma, nie wiem, Opel Mokka. W zasadzie w komforcie jazdy byśmy tego jakoś szczególnie nie poczuli. Mówię to o użytkownikach takich klasycznych, którzy jeżdżą po mieście i nie jeżdżą na dalekie trasy. Mogłaby Tesla wstawić do takiej Tesla Model Y baterię 45 kWh, a i tak zasięg byłby większy niż w Opel Mokce czy w jakimkolwiek Stellantisie. I ten samochód wtedy przy obecnych kosztach i możliwościach Tesli kosztowałby może 130 000 złotych. No i teraz zobaczcie, gdzie on by się znajdował w porównaniu do takiego Stellantisa, wciąż mając jednak dużo atrakcyjniejszą bryłę samochodu i dużo lepszy infotainment i co jeszcze bardzo ważne, update'y OTA. Tesla słynie z tego, że ma bardzo częste update'y oprogramowania, które odbywają się w ogóle bez naszej wiedzy, czy oczywiście w pewnym ograniczeniu bez naszej wiedzy. Czyli Tesla ściąga nam aktualizację oprogramowania, w dużym cudzysłowie, ściąga nam to oprogramowanie z chmury, no i my to oprogramowanie świadomie instalujemy. Ale nie wiem, czy wiecie, są jakieś badania, zostały przeprowadzone badania, że Tesla była w stanie uniknąć prawie 90% recalli, czyli takich sytuacji, kiedy musiałaby wzywać samochody na poprawienie czegoś fizycznie, właśnie poprzez to, że omijała problem lub załatwiała nawet problem w całości poprzez aktualizację. I to jest taki też gigantyczny game changer, który wcześniej nie funkcjonował w ogóle pośród innych marek, czyli Tesla była w stanie uniknąć problemów serwisowych, które początkujące marki nie mogą nie mieć. Uniknęła bardzo dużej ilości takich problemów poprzez właśnie aktualizację. Tak? Czyli potrafiła na przykład zmienić sterowanie zaworami, cieczą, czy na przykład sterowanie klimatyzacją, czy na przykład sterowanie autopilotem w takim zakresie, że samochód nie wymagał wizyty w serwisie i na przykład, nie wiem, przekalibrowania czegoś, czy tego typu historii. I tutaj też kolejną rzecz chciałem dodać w stosunku na przykład właśnie do klasycznych producentów europejskich. Taka prosta i trywialna rzecz w Tesli, jak na przykład kalibracja kamer. W samochodach klasycznych europejskich odbywa się poprzez zewnętrzne systemy, czyli musimy kupić zewnętrzne urządzenie do kalibracji całego tego systemu. W momencie, kiedy w Tesli odbywa się to po prostu podczas jazdy. Czyli robimy reset kamer, robimy reset kamer autopilota i to podczas jazdy w przeciągu powiedzmy do godziny czasu wszystko nam się kalibruje i samochód jeździ poprawnie i nie ma żadnych problemów.
Wyobraźcie sobie, jaka to jest gigantyczna oszczędność. I to jest kolejna rzecz, której tutaj Tesla muszę pochwalić w stosunku do innych producentów, a już w szczególności producentów chińskich. Tesla przebija wszystkich otwartością w zakresie udostępniania nam możliwości serwisowych w tym samochodzie. Czyli w Tesli zwykły użytkownik ma dużą świadomość sytuacyjną tego, co dzieje się z jego samochodem. Mało tego, wiele usterek może usunąć sam, albo przynajmniej mieć świadomość tego, co się dzieje w jego samochodzie i nie wpadać w panikę. Tak, bo Tesla udostępnia nam te informacje w menu serwisowym, klikając na konkretną usterkę. W większości wypadków dowiadujemy się, co się dzieje z samochodem i czy jest to sprawa krytyczna, czy nie. Więc kolejna rzecz, albo taka wisienka na torcie, już bardzo techniczna i praktyczna w zakresie Tesli, szczególnie teraz, kiedy ten świat elektromobilności bardzo szybko się rozrasta i pojawiają się braki albo pojawiają się kolejki na ładowarkach, no to jest Supercharger Network. Tak? W takich zurbanizowanych terenach jak Europa, Stany Zjednoczone czy Chiny, gdzie jest bardzo dużo ludności, gdzie jest zagęszczenie ludności w niektórych miejscach po prostu gigantyczne, posiadanie takiej prawie że wyłącznościowej sieci ładowania daje nam ogromny handicap w stosunku do innych producentów. No bo owszem, w niektórych miejscach albo w większości miejsc inni producenci mogą korzystać z superchargerów Tesli, ale nie są premiowani lepszą ceną. My natomiast mamy raz, że lepszą cenę, no bo Tesla w tej chwili jest no chyba najlepszym i najbardziej konkurencyjnym dostawcą ładowania DC w Europie, a w Polsce na szczęście wciąż tylko i wyłącznie dla Tesli, no ale to wynika z tego, że po prostu Tesla, gdyby udostępniła ładowarki w Polsce innym samochodom, no to mielibyśmy duży problem w ogóle z ładowaniem, bo pojawiają się kolejki takie jak na przykład w Kostomłotach i to jest dramat, szczególnie na wakacje. Ale to się zmienia. Tesla buduje bardzo dużo teraz ładowarek, natomiast nie o tym. To jest bardzo duży handicap, szczególnie w Europie Zachodniej, czy kiedy podróżujemy, że po prostu ładowanie i też co za tym idzie, akurat przynajmniej w tej chwili i pewnie przez jeszcze dłuższy czas, cena tego ładowania, planowanie podróży w Tesli nie jest żadnym problemem. Ja wiem, że każdy z Was teraz powie, że inni producenci też to mają. Owszem, ale w Tesli to się odbywa poprzez ładowarki Tesli. Bardzo dużo rzeczy jest przewidywalnych i Tesla też jest w stanie zmieniać nam na przykład trasę z jednego superchargera na drugi. Jest tylko jeden wyjątek, kiedy ta sytuacja nie jest komfortowa, na przykład to też bardzo często mamy w Polsce, kiedy tych ładowarek jest mało. I kiedy na przykład jedziemy sobie, nie wiem, z Warszawy do Berlina, po drodze mamy się ładować w Poznaniu, a Poznań jest notorycznie zajęty i nie ma możliwości skorzystania z superchargera Tesli, wtedy trzeba korzystać z innych ładowarek i tutaj Tesla, ten system Tesli jest oczywiście skonstruowany tak trochę jak system iPhone'a i on jest ultra niechętny do tego, żeby wysyłać Was na inne ładowarki. I musicie sobie sami te ładowarki znaleźć, choć na szczęście Tesla poszła tutaj o krok dalej i możecie te ładowarki znaleźć na mapie. Mało tego, samochód podgrzeje Wam baterię w momencie, kiedy będziecie na tą ładowarkę zewnętrzną Greenwaya czy jakiegokolwiek innego producenta jechać. Natomiast no nie ukrywam, że tutaj Tesla bardzo mocno stosuje podobne praktyki jak inni producenci takich zamkniętych systemów, jak między innymi właśnie iPhone, bo ja Teslę często do iPhone'a porównuję, że niestety tutaj prawdopodobnie konkurencja, czyli inni producenci samochodów, którzy nie mają własnej sieci ładowania, nie mają z tym problemu i udostępniają Wam wszystkie ładowarki i prowadzą Was przez te ładowarki, a dostępność tych ładowarek już teraz jest dostępna online, więc tutaj bardzo dużo się już dzieje podobnego, natomiast wciąż jest to jakiś tam handicap posiadanie prawie że wyłącznościowej sieci ładowania dodatkowo w naprawdę bardzo dobrej cenie. Więc tutaj Tesla też ciągle jeszcze przegania konkurencję, no bo w zasadzie nikt inny nie jest w stanie się pochwalić takimi możliwościami jak Tesla w zakresie sieci ładowania. Taka ostatnia rzecz, o której którą chciałem mocno poruszyć, której może my nie dostrzegamy, a ja tutaj zaryzykuję trochę, bo też nie jestem w 100% pewny, czy to jest faktycznie ten kierunek. Natomiast Tesla bardzo mocno, jak zauważyliście, postawiła na moc obliczeniową. Czyli Tesla bardzo mocno związuje się z producentami chipów. Tesla próbuje zwiększyć moc obliczeniową swoich komputerów. Tesla mocno inwestuje w sztuczną inteligencję. Tesla bardzo mocno postawiła na autonomię i na robotyzację. Czyli Tesla chyba, mam nadzieję, szykuje się długofalowo do takiej bardzo silnej konkurencji, gdzie Tesla będzie bardzo mocno próbowała uciec z konkurencji właśnie poprzez autonomię. I to, co się dzieje chociażby w konkurencji do Waymo, i znowu Tesla dostała tutaj trochę krytyki, bo okazało się, że samochody Waymo no, trochę lepiej sobie radzą na tym niewielkim obszarze, w którym Tesla konkuruje z Waymo. I chyba nawet był jakiś wypadek, gdzie Tesla dostała chyba jakąś porządną karę nawet. Natomiast Tesla sobie radzi.
A musimy pamiętać, że Tesla sobie radzi przy użyciu dużo tańszego systemu. Tesla korzysta tylko i wyłącznie z kamer. I tego nikt nie zauważa, bo oczywiście ja rozumiem, że straty, czyjaś śmierć w wypadku samochodowym to jest dramat. I ja nie chcę tutaj tego umniejszać. Natomiast gdyby porównywać te systemy w taki sposób zupełnie wyzuty z emocji i nie patrząc na te ofiary w ludziach niestety, być może, które nastąpiły i nastąpią, to system Tesli jest po prostu tańszy. Musimy o tym pamiętać, że takie rzeczy też bardzo decydują na koniec dnia o tym, co się przyjmie. Samochody Waymo, nie wiem czy widzieliście kiedyś, jak one wyglądają, to są jeżdżące stacje, kurczę, nasłuchu radiowego. Te samochody są wyposażone w lidary, w gigantyczne kamery i oczywiście dzięki temu one są trochę bezpieczniejsze, no bo mają lepszą świadomość sytuacyjną poprzez to, że nawet gdy są ślepe od strony kamer, no to korzystają z lidarów, z ultrasoników. Tesla korzysta tylko z kamer. Więc to jest handicap cenowy gigantyczny. Kamery są relatywnie tanie i tutaj, co pomaga bardzo Tesli też w zarządzaniu tym całym systemem autonomii poprzez kamery, to jest oczywiście moc obliczeniowa. Czyli Tesla kładzie nacisk na analitykę dostarczonych danych. Nawet jeżeli one będą niedoskonałe, co moim zdaniem jest dużo lepszym rozwiązaniem niż przedkładanie danych nad analitykę, czyli mamy lidar, który nam mówi, że znajdujemy się, nie wiem, 50 metrów od przeszkody. To jest tylko hipoteza, niech będzie 2 metry i się po prostu zatrzymujemy i to jest jakaś decyzja i to jest taki switcher. Tesla dokonuje w real time analizy danych dostarczanych przez kamery. To jest dużo bardziej rozbudowany system, który moim zdaniem docelowo będzie lepiej przystosowany do tego, żeby się poruszać na dowolnych drogach. Chodzi o to, że samochody autonomiczne nie zawsze będą miały ten komfort, żeby poruszać się w zurbanizowanych terenach, nie wiem, Teksasu, Nowego Jorku, czy jakichś takich miast, gdzie mamy narysowane pasy na drogach, gdzie mamy znaki, gdzie mamy sygnalizację, tylko kiedyś ta autonomia będzie musiała wjechać do Kairu, do Tunisu i tam ruch samochodowy, czy chociażby nawet do Mediolanu, gdzie ruch samochodowy wygląda zupełnie inaczej, gdzie przestrzeganie reguł nie jest żadną normą i ludzie zajeżdżają sobie drogę i dzieje się wiele rzeczy nieprzewidywalnych. I wtedy oczywiście sensoryka jest ważna, czyli świadomość sytuacyjna jest ważna, ale dużo ważniejsze będzie szybkie analizowanie danych i podejmowanie decyzji. I tutaj moim zdaniem to, co rozwija Tesla, czyli sztuczna inteligencja, moc obliczeniowa tej jednostki, która się tutaj znajduje, docelowo, ja zaryzykuję taką tezę, będzie miało dużo większe znaczenie w kontekście autonomii niż ta ilość sensorów. Owszem, gdyby Tesla dołożyła jeszcze te drogie sensory, jak lidar na przykład, no to ten samochód byłby niezaprzeczalnie najlepszy. Natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić najlepszy samochód stosunkowo najniższym kosztem. Pomimo tego, że wciąż uważam Teslę za najlepszy samochód i wydaje mi się, że to, że Tesla świetnie inwestuje właśnie w sprawy związane z autonomią, mało tego, nie dostrzegamy też, ale wydaje mi się, że naprawdę to, że Tesla próbuje iść w robotykę. Chociaż tutaj uważam, że Tesla nie osiągnęła tak wiele jak ich chińska konkurencja, albo przynajmniej Tesla nie była w stanie pokazać tak wiele, a mam nadzieję, że chowa w zanadrzu dużo więcej, bo jeżeli Tesli uda się jednocześnie poprzez wykorzystanie tych niesamowitych możliwości w zakresie mocy obliczeniowej spowodować, że proste samochody, czyli teraz podsumuję to wszystko, co mówiłem, proste konstrukcyjnie samochody, udoskonalane jakościowo, prosty robot będzie mógł składać na linii produkcyjnej, to tak naprawdę Tesla będzie kosztowo bardzo później na tym zyskiwała, a dodatkowo te samochody będą jeździły same. Zwracam też waszą uwagę, że młodzi ludzie teraz żyją cały czas z nosem w telefonie. Ci ludzie nie będą czerpali przyjemności z prowadzenia samochodu fizycznie, tak jak nasze pokolenie czy pokolenia starsze. Ci ludzie być może nie będą już mieli takiej frajdy. Mało tego, ja też osobiście wolałbym w niektórych sytuacjach, a szczególnie przelotów pomiędzy miastami, żeby samochód jechał za mnie. Ja nie mam żadnej frajdy w jechaniu po autostradzie. Czy jadę szybko, czy wolno, nie widzę w tym niczego fascynującego. Wolę się zająć na przykład właśnie, nie wiem, czytaniem kontentu w internecie, tworzeniem kontentu w internecie, czy chociażby słuchaniem podcastów i oglądaniem tego, co jest naokoło, niż sterowaniem samochodu. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie przyszłość idzie w tą stronę. I tutaj sposób rozumowania Tesli i to, w którą stronę Tesla podąża, tak jak to obserwuję, wydaje mi się słuszne. Natomiast to nie jest tak, że ten świat nie jest konkurencyjny i Tesla nie czuje oddechu konkurencji. Owszem, to, co powiedziałem odnośnie europejskich producentów, sprawdza się niestety bardzo mocno i europejscy producenci po prostu jadą w kolejnach. Czyli
Europejczykom się wydaje, że oni stworzyli metodę na produkcję samochodów i oni nie są w stanie wyjść z tej metody. Czyli im się wydaje, że jeżeli wezmą książkę, w której jest napisane, że samochody robi się tak i tak, którą napisali 40 lat temu, to cały czas mogą tę metodę stosować. I tutaj właśnie Elon Musk już wielokrotnie im pokazał, że tak nie jest. Natomiast wydaje mi się, że ta wiadomość ciągle do nich nie dotarła, bo jak patrzę na te samochody, które do mnie trafiają na testy, no to Europejczycy w kółko popełniają te same błędy i obawiam się, że chyba już jest za późno. Chociaż mam nadzieję, że nie. Natomiast prawdziwa konkurencja faktycznie przychodzi z Chin i między innymi właśnie takim samochodem teraz jadę. Chodzi o to, że Chińczycy akurat nie mają tego problemu takiego, jaki mają Europejczycy, że po prostu muszą korzystać z jakichś utartych ścieżek, metodologii działania. I Chińczycy na przykład zauważyli to, że Tesla robi pewne rzeczy lepiej i Chińczycy naśladują Teslę i próbują też Teslę w niektórych sprawach przegonić. Owszem, robią to czasami w swój sposób komiczny, no bo samochody, które mają 3000 koni mechanicznych, samochody, które skaczą przez przeszkody, samochody, które latają czy nurkują, to jest oczywiście typowo chińskie wynaturzenie i mieliśmy to też w telefonach, gdzie telefony miały kamery, przez które można było kratery na Księżycu oglądać, ale to nie o to chodzi, bo tych samochodów nikt nie będzie masowo kupował. I Chińczycy oczywiście też się o tym dowiedzą, tylko zapłacą za to swoją cenę, tak jak zawsze w każdym przemyśle płacili. Tak, poprzez produkcję niesamowitej ilości różnych prototypów, które na koniec dnia się nie sprawdzały jako produkt, natomiast Chińczyków najwyraźniej stać na dopłacanie do tego. Ale są producenci i tutaj ewidentnie chciałbym właśnie między innymi wyróżnić Xpenga, chciałbym wyróżnić Xiaomi, z którym miałem do czynienia, którzy bacznie obserwują, co się dzieje w Tesli. Xiaomi ma bardzo duże doświadczenia też z rynku IT, z rynku telekomunikacyjnego, czyli mówię tu o telefonii komórkowej, o telefonach komórkowych, o tabletach i to widać. Xiaomi też bardzo mocno podchodzi do produktu systemowo, tak jak Tesla. Bardzo podoba mi się ta koncepcja na przykład w Xiaomi, gdzie akcesoria się dokupuje i dołącza do samochodu poprzez obsługę ekranu. Nie wiem, czy będę w stanie Wam pokazać to na przebitkach, to zobaczymy później. Natomiast w Xiaomi to działa tak, że jeżeli dokupujemy akcesoryjną lodówkę, to ona nam się pojawia na ekranie i możemy wtedy sterować z nią z ekranu. I to jest mega fajny taki smaczek, który powoduje, że te samochody są fajniejsze są sexy, czyli obsługa tego samochodu, obcowanie z nim, to ciągłe upgrade'owanie go powoduje, że ten samochód staje się sexy. No i tak samo te samochody mają też update'y online. Przypominam, że Xiaomi Max, które u nas było, się parę razy update'owało i mieliśmy okazję zobaczyć, jakie tam dzięki temu zaszły zmiany. Owszem, to też jest system bardzo zamknięty. W Xiaomi, które u nas było, to był bardzo chiński system, więc nie mieliśmy w ogóle dostępności, prawie w ogóle, dostępności do jakichś takich, nazwijmy to, zachodnich platform. Mówię tu chociażby o YouTubie czy tego typu historiach z ekranu. Natomiast na przykład bardzo fajnie działało Apple CarPlay, czego w Tesli nie ma, tak? No bo Tesla tutaj próbuje bardzo mocno promować własne rozwiązania. No Tesla jest, tak jak powiedziałem wcześniej, iPhone'em motoryzacji. Wciąż będę to mocno podkreślał i wciąż to głęboko wierzę. Natomiast jest tu konkurencja i ta konkurencja obserwuje Teslę, myśli i próbuje też Teslę czasami wyprzedzać. Bardzo, bardzo dobry ruch Chińczycy zrobili, jeżeli chodzi o baterię. To oczywiście niczego nie gwarantuje, bo to, że się ma dobrą baterię, to nie powoduje, że umiemy nią dobrze zarządzać. Tesla zarządza baterią w bardzo dobry sposób. Tesla jest bardzo zaawansowana w tym kontekście i tutaj Chińczycy jeszcze nie dosięgli do pięt Tesli w kontekście zarządzania baterią i wydajnością. Ogólna wydajność systemu, czyli takiego samochodu jak Tesla, wciąż pozostaje niedościgniona. Wracając do tego tematu związanego z Xiaomi, był taki film chyba rok temu, wizyta w fabryce Xiaomi. Ja wiem, że Chińczycy bardzo często te filmy robią tak troszeczkę pod publiczkę i trzeba pamiętać o tym, że rzeczywistość w Chinach bardzo często nijak ma się do tego, co widzimy na takich filmach prawie że propagandowych, ale wciąż, patrząc na fabrykę Xiaomi, mówię tutaj o SU7, i porównując to do Tesli, no to Xiaomi bardzo mocno skopiowało wiele rozwiązań, chociażby między innymi Casta z Tesli. Z jednej strony owszem, jest to jakieś tam powiedzmy naśladownictwo, z drugiej strony to jest dobre naśladownictwo, bo Europejczycy wciąż próbują udowodnić, że coś, co było 40 lat temu, jest ciągle super, a Chińczycy przynajmniej próbują robić coś lepszego. I tak jak powiedziałem, w wielu aspektach Tesla doganiają i próbują ją doganiać tak samo, jak robili to w przypadku iPhone'a i doganiania zachodniej technologii, jeżeli chodzi o telefony. Owszem, jako system telefony chińskie wciąż korzystały na przykład z otwartej, no prawie otwartej, z customizowanego Androida, ale wciąż to był Android. Jednakowoż
te telefony miały zawsze coś takiego, co powodowało, że ludzie czasami wybierali je ponad iPhone'a. I tutaj, co powodowało, że ludzie wybierali te telefony? Cena i ewentualne możliwości, czyli telefon gwarantował nam nie gorsze możliwości. Oczywiście w żaden sposób ten system nie potrafił odzwierciedlić w 100% pełnej funkcjonalności iPhone'a, ale dawał nam pewną takie poczucie, a dodatkowo bardzo często te telefony oferowały nam trochę czegoś więcej. Czyli tak jak na przykład w tym Xpengu, wentylowane fotele, których wcześniej nie było w Tesli, a Xpeng już je miał. A tak w telefonie na przykład była to lepsza kamera, czy lepsza i dłuższa praca na baterii. I to są takie drobiazgi, ale one czasami ułatwiają nam życie i ułatwiają wybór. Na tą chwilę samochody chińskie nie są konkurencyjne cenowo. Jest to też spowodowane oczywiście nałożonymi na nie cłami, no bo próbujemy w ten sposób, moim zdaniem, nieuzasadniony bronić europejskiego rynku. Europejski rynek nie podniesie się z kolan, dopóki się nie rozsypie. Ja wiem, że to jest daleko idąca teoria i o tym będzie osobny materiał, ale ja w to wierzę tak właśnie, że nie wydarzy się nic, dopóki będziemy chronili nasz rynek. Dopóki będziemy go chronili, nikt nie zrobi nic, żeby coś zmienić. Dopiero wtedy, kiedy masz nóż na gardle, jesteś zdecydowanie zdeterminowany do tego, żeby coś zmieniać. Jeżeli nie masz tego noża na gardle, to zawsze będziesz przyklepywał tą rzeczywistość i popychał ten rynek do przodu powolutku, po europejsku. Słuchajcie, mam nadzieję, że w tym materiale udało mi się przynajmniej częściowo wywieść i przekonać Was do tego mojego zdania, że Tesla wciąż jest najlepszym samochodem elektrycznym. Ciekawe, czy za rok będę w stanie powiedzieć to samo. Wydaje mi się, że z roku na rok będzie to coraz cięższe wyzwanie, więc liczę na Teslę, że mi trochę w tym pomoże. A Wam dziękuję za lajkowanie, oglądanie, subskrybowanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć!